Cześć wszystkim, nazywam się Adam Chudzik i witam Was w rozmowie z cyklu Od Juniora do Digital Pro. Goszczę dziś pierwszego Digital Pro, Mariusza Michalczuka, i będziemy rozmawiać o analityce. Od Juniora do Digital Pro. Cześć Adam, cześć wszystkim. Bardzo dziękuję na wstępie za zaproszenie. Na co dzień zajmuję się danymi w online. Jestem współzałożycielem i obecnie zarządzam Conversion, gdzie pomagamy firmom rozumieć i wykorzystywać dane, które zbierają. Głównie są to firmy głównie są to sklepy internetowe, e-commerce. Myślę, że w 80% to są nasi klienci. I z wykorzystaniem tych danych, które pomagamy najpierw im zebrać, na podstawie tych danych budujemy systemy raportowania i wykorzystujemy te dane w analizie po to, żeby optymalizować kampanie marketingowe i podwyższać współczynnik konwersji. Na ten moment w Conversion pracuje około 20 osób. Także jesteśmy zespołem 20-osobowym, przy czym ten core w postaci zespołu takiego, nazwijmy to delivery, który pracuje stricte na projektach, no to jest 15, około 15 osób. Od Juniora do Digital Pro. Może kilka słów genezy, skąd w ogóle pomysł na taki podcast. Przez ostatnie 5 lat prowadziłem ze wspólnikiem agencję rekrutacyjną specjalizującą się w obszarze digital marketing i e-commerce. Mieliśmy olbrzymią ilość zapytań od młodych ludzi z prośbą o poradę, co zrobić, żeby wejść do branży, co zrobić, żeby przyspieszyć rozwój swojej kariery. Więc jakby dwie podstawowe rzeczy. Nasze rozmowy będą adresowane przede wszystkim właśnie do tych dwóch grup docelowych, czyli osób, które chcą wejść do e-commerce i osób, które są na początku swojej drogi. Jest jeszcze jeden temat, który ma wymiar społeczny. Dowiedziałem się przez ostatnie lata, pracując głównie z firmami z sektora MŚP, że brzmi banalnie, ale Polska to nie tylko Warszawa. Jest mnóstwo utalentowanych ludzi w mniejszych aglomeracjach, wsiach, którym chcemy pomóc poprzez dostarczenie ciekawych informacji i tipów, które pozwolą im wejść do branży, w której się całkiem dobrze zarabia. Mówię to z perspektywy właściciela firmy rekrutacyjnej. Osobisty mój taki cel to, jeżeli chociaż jedna osoba skorzysta z tych informacji, chciałbym doprowadzić do sytuacji, żeby ludzie z mniejszych miejscowości wyjeżdżali do większych aglomeracji, bo chcą, a nie muszą. Digital jest o tyle fajnym miejscem, oprócz dobrych wynagrodzeń, istnieje praca zdalna, praca hybrydowa, więc można dobrze zarabiać i nie opuszczać swojego miejsca rodzinnego. Także jeżeli jedna osoba choć z tego skorzysta, to będę mega zadowolony. Od Juniora do Digital Pro. Pewnie się zastanawiacie, dlaczego na pierwszy odcinek wybrałem analitykę internetową, bo rozmawiałem z kilkoma znajomymi i zadawali mi to pytanie. Więc znów patrząc z perspektywy zapotrzebowania pracodawców też na pracowników, powiem tak. Jeżeli przychodziło do projektów rekrutacyjnych, które odbywały się w mniejszych miastach, to zdecydowany problem pojawiał się przy analitykach. Zrekrutowanie dobrego analityka to było naprawdę duże wyzwanie i dziś jeszcze dodam to, że zdiagnozowaliśmy sobie przez te ostatnie lata na bazie jakby ilość spotkań liczonych w tysiącach z ludźmi na rynku, że umiejętność wymiernego przedstawiania wyników swojej pracy to jest jeden z największych problemów. Generalnie kandydaci, kandydatki potrafili doskonale opowiadać, co robili, natomiast jak dochodziło do jakby aspektu, co zrobili, był problem. Stąd analityka. Mariusz, adresujemy, tak jak powiedziałem, naszą rozmowę do osób, które mogą nie wiedzieć za bardzo, o co chodzi z tą analityką internetową. Jakbyś mógł spróbować w prostych słowach wytłumaczyć, co to jest i w ogóle skąd się ta analityka u Ciebie w życiu wzięła? To może zacznę skąd się wzięła w życiu. Ja skończyłem studia, taki kierunek bardzo
ilościowy, to znaczy skończyłem ekonometrię na warszawskim SGH i po studiach szukałem pracy, gdzie ta analiza danych będzie możliwa do wykorzystania. I wtedy tak naprawdę takim kierunkiem dla absolwentów to były metody ilościowe, konkretnie kierunek się nazywał metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne. Takim typowym kierunkiem było biuro głównego ekonomisty lub jakieś finansowe tematy, jakieś banki i tego typu rzeczy. Natomiast to, co mi się nie podobało w tej analityce, to, że ona nie ma przełożenia na życie, no bo można analizować bezrobocie, wzrost PKB i tak dalej. Natomiast z tych rekomendacji czy z tych obserwacji tak naprawdę nie widać, co później z tego wynika. Oczywiście można przewidywać i bank, czy akurat tam byłem, też się rekrutowałem między innymi do NBP-u, jak Rada Polityki Pieniężnej podejmuje te decyzje, natomiast one są bardzo daleko od takiego zwykłego człowieka i Makro. wtedy czyli jakby trafiłem na temat analizy danych w marketingu i sprzedaży. No i tak to się zaczęło. I czym ta analityka jest, do czego ona służy? No to każda firma jakby działa w przestrzeni konkurencji, w przestrzeni klientów i działania, które podejmuje, decyzje, które podejmuje dotyczące właśnie inwestycji w marketing, tego jak zarządzać zespołem, jak zarządzać logistyką, no to musi na jakiej podstawie te decyzje podejmować. Takim pierwszym źródłem prawdy zawsze w każdej organizacji jest rachunek zysków i strat, od niego wszystko wychodzi. Natomiast na poziomie takim operacyjnym, no to poziom zagregowania kosztów, no to nie jest informacja taka, na podstawie której można podjąć decyzję, tylko trzeba zejść dużo niżej. I my głównie pracujemy z działami marketingu, gdzie pomagamy podejmować decyzje dotyczące inwestycji w kanały ruchu, no bo koszty w e-commerce to oczywiście są różne kategorie, ale zawsze bardzo dużą kategorią kosztów jest marketing. No i znowu ten marketing to jest zestaw naczyń połączonych w postaci różnych kanałów marketingowych. I teraz dane analityczne, te, które jakby ja dostarczam i analizuję, one pomagają rzeczywiście decydować, w którym kierunku e-marketing, digital marketing powinien iść, żeby oczywiście osiągać takie cele wyższe operacyjne, najczęściej związane z wynikami całej firmy. Jakbyś, Mariusz, miał ocenić poziom wykorzystania tych wiedzy i umiejętności na rynku? Jak to wygląda obecnie? Zacznijmy może od tego, że w ogóle sam temat analityki internetowej to jest bardzo specyficzna część w ogóle, nazwijmy to, całej analityki, bo tak jak wspominałem o tym, że jak kończyłem studia, to główny kierunek to było właśnie makroekonomia, finanse, to tam co do zasady jakby dostajemy dane i mamy je przeanalizować. Tak. W analityce internetowej same dane nie wystarczą, bo trzeba rozumieć technologię, która za tymi danymi stoi i trzeba rozumieć biznes właśnie tych odbiorców analiz, wniosków, które mają wykorzystać nasze rekomendacje do tego, żeby podjąć tą decyzję. I teraz analityk internetowy to jest taka osoba, która jakby stoi między trzema takimi grupami kompetencji. Czyli jedno to jest analiza, czyli to, czego uczą na studiach. Drugie to jest technologia, czyli to, co analizujemy z jednej strony, a z drugiej strony to, jak przekładamy potrzeby tego biznesu, co on konkretnie potrzebuje, właśnie idziemy do technologii, żeby ona nam dostarczyła te dane. I teraz, jeżeli chodzi o rynek, wspomniałeś, że bardzo trudno jest znaleźć osobę z tymi kompetencjami i rzeczywiście dopóty my nie byliśmy otwarci na pracę zdalną, czyli do 2020 roku, to rynek ten analityków internetowych, takiej podaży pracy z tymi kompetencjami, on był skupiony do Warszawy i on był bardzo ograniczony. Także praca zdalna bardzo nam otworzyła rynek i to jest super. I teraz jeżeli chodzi o wykorzystanie tej kompetencji, no to bardzo się dużo mówi często o tym, że się podejmuje decyzje na podstawie danych, ale w związku z tym, że tej kompetencji, które potrafią rzeczywiście faktycznie dostarczyć te analizy, wnioski, nie jest za dużo,
no to często ta analityka to nie jest taka analityka jakby, która wartościowe rzeczy dostarcza biznesowi. Okej, no moje kolejne pytanie dotyczyło rolę analityki w e-commerce, ale to jakby troszkę odpowiedziałeś na ten temat. Ja myślę, że tutaj szczególnie te osoby, które myślą o wejściu do branży i mają nie tyle nawet skłonności, ale kompetencje, które mogą wskazywać na to, że będą dobrymi analitykami. Jakie kroki byś, Mariusz, tutaj rekomendował takim osobom, żeby w ogóle zaczęły wchodzić w temat, nazwijmy tak wprost? Zakładam, że osoba, która poszukuje jakby rozwoju w temacie analityki internetowej, kompetencje analityczne jakieś posiada, bo z tych 3 grup, czyli biznes, technologia i analityczne kompetencje, to tak jak technologii można się nauczyć już pracując, biznesu, no to albo się czuje, albo nie. Jak ma się odpowiedniego mentora w firmie, to on po prostu potrafi cię coachować z tego, jak ten biznes rozumieć, jak do niego podchodzić. To ten temat analityczny jest najtrudniejszy do zdobycia w czasie pracy. Więc zakładając, że ktoś ma te kompetencje analityczne, czuje się dobrze z danymi, nie boi się cyferek, potrafi zadawać pytania, jakby drążyć w dół, generalnie jest ciekawy, no to pozostaje technologia i biznes. No biznes to najczęściej trzeba zacząć pracę, a technologia, ja jestem ogromnym fanem i przynajmniej tak jak ja zaczynałem swoją ścieżkę w tym temacie, no to tą analizę miałem, to technologię trzeba najlepiej learning by doing, to znaczy dzisiaj świat daje nieskończone możliwości, jeżeli chodzi o testowanie, nie? Jakby załóżmy sobie WordPressa, zacznijmy wdrażać jakieś rzeczy, żeby zobaczyć co, jak działa od względem technologii. Jest dostępnych dużo zbiorów danych, takich już ogólnych, dostępnych. Siądźmy do tych danych, zobaczmy co z nich wynika, popróbujmy jakieś wyciągać wnioski. Także te pierwsze kroki to jeżeli nie mamy kompetencji analitycznych, to starałbym się je nadrobić. Jeżeli mamy kompetencje analityczne, to uczyłbym się technologii, a biznesu, no to po prostu learning by doing już w pracy. Ja też mam takie podejście, że lepiej poklikać, poanalizować, zobaczyć, nawet wyłożyć się kilka razy. I faktycznie wtedy wnioski, jeżeli się wyciągnie, to można iść do przodu. No nie da się ominąć tego tematu, Mariusz, bo wszechobecne dyskusje na temat AI. Czyli trochę porozmawiajmy o tej technologii, czyli może generalnie, bo AI jest częścią technologii. Jak sobie myślisz o technologiach właśnie, które są związane z analityką i AI, no właśnie, jak ty to widzisz? Czy AI zastąpi analityków? Jak obstawiasz? Więc patrząc, bo generalnie co do zasady o AI w mojej branży można myśleć z 2 perspektyw. Właśnie z perspektywy analityka, czy AI zastąpi i z perspektywy jak AI wpłynie na to, co analizujemy i co robimy. Czyli jak wpłynie na e-commerce, a wiadomo, że my służymy digital marketingowi, e-commerce'owi, więc z tej perspektywy takiej tutaj pracownika. Co do zasady, jakby w analizie danych jest taki proces, gdzie mamy dane, czyli to, co jakby zbiera, to, że zapewniamy dane. Później mamy analizę tych danych, czyli mówiąc tak brutalnie, filtrowanie, segmentacja, jakieś różne takie techniki analityczne. Później mamy wnioski, czyli co wynika z tego, co odczytaliśmy z tego etapu analizy. I na końcu mamy rekomendacje, czyli na podstawie hipotez, wniosków, co zarekomendujemy biznesowi. I teraz z każdej z tych części AI może w większym lub mniejszym stopniu podziałać. Znaczy pomóc nam, albo pomóc / zastąpić nas, analityków. Więc w kontekście danych, no to jest tak, że dane muszą odpowiadać biznesowi, czyli żeby wdrożyć jakieś narzędzie i je skonfigurować, to musimy najpierw znać potrzeby biznesowe. I tu myślę, że każdy powinien sobie sam odpowiedzieć, czy dzisiejsze AI, bo myślę, że to powinniśmy podkreślać, dzisiejsze AI jest w stanie zapytać właściciela biznesowego nie w sposób techniczny, czyli zapytać, czego potrzebuje i ten język biznesu przełożyć na technologię. W mojej ocenie, przynajmniej dzisiaj, to nie jest możliwe i w tym aspekcie w ogóle jakby się nie boję. Jakby obecności AI. Drugi aspekt, czyli analiza.
Czyli jakby w momencie, kiedy mamy zbiór surowych danych, powinniśmy doprowadzić je do takiej postaci, żeby odpowiedzieć na pytania biznesowe, czyli to są różnego rodzaju właśnie Mariusz, jeżeli sortowanie. przepraszam, czy moglibyśmy na tyle, ile to możliwe, jakiś przykład zastosować? Może nie podając oczywiście nazw klientów, ale Tak. może to mięso, nazwijmy to w ten sposób, lepiej dotrze do osób, które będą chciały posłuchać czy obejrzeć. Bo właśnie to wykorzystanie tej technologii, bo dla mnie ten temat jest ciekawy i doskonale wiesz, że Ciebie śledzę w social mediach i ostatnio była ciekawa dyskusja na temat właśnie AI. I ja nawet sobie zapisałem, żeby ten wątek troszkę podrążyć dzisiaj podczas spotkania. Spróbujmy. Może jakiś temat taki konkretny z życia wzięty, jeśli to możliwe. Załóżmy, że na początku, wyobraźmy sobie dział analityczny albo analityka w e-commerce i przychodzi do tego analityka na przykład dyrektor marketingu i prosi go o ocenę kampanii. No i teraz okazuje się, że akurat do tej kampanii pytania, które stawia konkretne, nie ma do niej odpowiednich danych. I teraz, czyli w tym aspekcie danych zadaniem analityka jest to, żeby potrzebę odpowiedzi na jakieś konkretne pytanie przełożyć w technologię akurat w tym momencie jakby skonfigurowania narzędzia. Załóżmy, że te dane są. Czyli jakby robimy krok wstecz i że to nastąpiło wcześniej i przy przyszłej kampanii już te dane posiadamy. Czyli tu jest aspekt analityka. No i teraz pytanie, czy AI, jakby dyrektor marketingu zapytał AI, oceń mi jakość kampanii, to czy AI byłoby w stanie to pytanie biznesowe przełożyć na technologię i powiedzieć w IT, potrzebujemy takiego i takiego konfiguracji czy wdrożenia, nie? Czyli to jest ten aspekt danych. Dalej załóżmy, że już te dane mamy i przychodzi następna kampania. No i te dane tak jak wyglądają, no to albo w Google Analytics mamy tabelę, gdzie mamy jakieś pozycje, załóżmy pozycje różnych mediów dla danej kampanii i mamy metryki. No i teraz w aspekcie analizy jest to, żeby porównać kampanię pod względem metryk, na przykład porównać te, które charakteryzują się najmniejszym, największym zaangażowaniem, zobaczyć w danych, czy to zaangażowanie urywa się na etapie karty produktu, czy na checkoutie, czy na przykład ta kampania nie charakteryzowała się dużymi zwrotami, bo coś obiecaliśmy w samej komunikacji marketingowej, co nie zostało później spełnione w produkcie. I ten etap tego, nazwijmy to takiego przewracania, kopania w danych, to AI może nam spokojnie zastąpić, bo taki dyrektor marketingu zamiast poprosić analityka, przygotuj mi zestawienie na przykład kreacji w kampanii displayowej na portalach informacyjnych, no to spokojnie może odpytać AI i AI na podstawie surowego zestawu danych to spokojnie zrobi. Te dzisiejsze AI może nam to wykonać, czyli w tym aspekcie analizy takie powiedziałbym, że AI najwięcej może pomóc / zastąpić analityka. Dalej mamy etap wnioskowania, czyli co wynika z tych tabelek. Powiedzmy, kreacje, które zostały zestawione i charakteryzują się konkretnymi współczynnikami zaangażowania, no to żeby wyciągnąć z tego wniosek, postawić hipotezę, to z jednej strony trzeba spojrzeć na konkretną tą kreację i popatrzeć na metryki. I może się okazać, że tam, gdzie są kobiety, to zaangażowanie jest dużo mniejsze niż tam, gdzie są mężczyźni. No i tutaj pytanie, czy jak damy te kreacje AI i damy te liczby, czy ono wyciągnie ten wniosek? Śmiem wątpić, aczkolwiek tak jak idzie rozpoznawanie obrazów, to idzie coraz dalej. Natomiast inny przykład może się okazać tak, że analizujemy kampanię i kampania poszła dużo gorzej niż analogiczne kampanie wcześniej. I co się okazuje, że różnicą w tym dużo gorzej to jest pogoda, jaka była w tej kampanii versus drugiej. No i teraz, czy AI będzie w stanie wyciągnąć wniosek, że winą słabszego performance'u kampanii jest pogoda? Śmiem wątpić, jeżeli nie ma ustrukturyzowanych informacji takich, do których AI będzie miało dostęp. O tyle, o ile
pogoda, pewnie są zbiory danych, gdzie można jakby to wrzucić, tylko teraz osoba, która odpytuje to AI, to musi mieć świadomość, wykorzystaj wszelkie możliwe zbiory danych, nie wykorzysta wszystkich, ale musi wpaść na to, że potencjalnie pogoda ma wpływ, ale jeżeli jakaś informacja jest wewnętrzna firmy, na przykład kampania ma dużo słabszy performance, dlatego, że przez 2 dni strona wczytywała się 2 razy wolniej, no to już jestem założę się, że nigdzie w firmie nie ma takiej bazy wiedzy, gdzie są odnotowane wszystkie, nazwijmy to, incydenty. Czyli krótko mówiąc, trochę, przepraszam Mariusz, wygląda mi tutaj trochę, to będzie kolejne moje pytanie, że trochę detektyw, który łączy te kropki. Dokładnie. Ja jedno zapytam Cię od razu o to, bo w kontekście tego, jak to się zmienia, tak? No, co chwilę wchodzą nowe iteracje, pojawiają się nowe rozwiązania AI. Jak Ty byś miał sobie wyobrazić takiego idealnego analityka czy analityczkę, to jak on wygląda? Albo powinien wyglądać za chwilę. AI. W kontekście tego, AI. bardziej nawet myślę w kontekście tego, jak zmienia się rynek i będzie zapotrzebowanie, bo pamiętam naszą, trochę zdradzę z tej kulisy, ale rozmawialiśmy kiedyś na kawie właśnie o tym, jakich ty analityków szukasz, tak? Kogo chcesz zobaczyć na tych rozmowach. Więc jeszcze byśmy nałożyli na to właśnie ten filtr tego, że technologia się tak szybko teraz zaczęła zmieniać i pojawiają się nowe możliwości. Czy taki idealny model, profil analityka, analityczki? Wydaje mi się, że chyba takim najlepszym określeniem, ale to będzie dotyczyło każdego człowieka, że to jest po prostu otwartość na zmianę, otwartość na technologię i ciekawość. Bo to jest przykład akurat z ostatniego czasu. Współpracuję z firmą, która robi nam kampanię i zadałem jakby pytanie, bo zauważyłem jakby przy analizie danych, zauważyłem, że jest spadek jakby ruchu na jednym z naszych produktów. No i zadaję pytanie, czy to wynika z braku zainteresowania, czy to wynika z jakichś zmian w kampanii, czy może jeszcze coś innego. No i dostałem odpowiedź, w Google Ads widać to samo, kropka. Na zasadzie jakby takiej zero ciekawości. No to zadałem pytanie, tak jak analityk by zadał, nie? Czy mógłbyś spojrzeć do Keyword Plannera albo do Google Trends, czy rzeczywiście spadło jakby zainteresowanie danym produktem, czy może zmieniłeś coś w kampaniach i tak dalej. I dopiero przy trzeciej wymianie gdzieś tam mailowej dopiero pojawił się wniosek, tak, widać mniejsze zainteresowanie tym produktem na rynku. I dla mnie to jest dopiero jakby odpowiedź na pytanie, nie? Czyli to jest ta ciekawość. Także w takich 3 punktach bym określił, czyli otwartość na zmianę, otwartość na technologię, chociaż to jedno z drugim jest bardzo powiązane, i ciekawość jakby świata, zjawiska, które analizujemy. Często ja też miałem problem, będąc już analitykiem, że gdzie skończyć tą analizę, natomiast jak nie wiemy, gdzie skończyć, to idźmy z tymi wnioskami, które mamy, do osoby biznesowej i niech ona zada konkretne pytanie do tego, co dostarczyliśmy, a jakby, bo tak szczerze to można w analizę iść, nie można analizować i analizować. Czyli taka proaktywność. Ja też mówię, z perspektywy swojego doświadczenia tych projektów rzeczywiście w setkach przeprowadzonych, że w znakomitej większości projektów wygrywali ludzie, którzy tą ciekawością, ja to nazywam proaktywnością. To, co ty mówisz, tak, że można to robić i robić, tak, że zaciekawi cię jeden wątek, idziesz dalej i dalej, żeby uzyskać lepszą jakość tego, z czym chcesz wrócić do biznesu. Okej, to Mariusz, jeszcze mam takie pytanie. Wyobraźmy sobie taki case, bo to też pytanie o jakby czego ty szukasz, jeżeli miałbyś osoby, które chcą zostać tym analitykiem, powiedzmy, że mają te predyspozycje i jakieś przygotowanie analityczne, ale są spoza branży. I powiedzmy, że masz przestrzeń na to, żeby taki kontekst, dać tej osobie szansę, to czego ty byś u takiej osoby szukał? Jeżeli moglibyśmy troszkę podrążyć ten wątek, bo to może być ciekawe dla potencjalnych odbiorców tego odcinka. Opowiem na przykładzie takiego zadania rekrutacyjnego, które jakby u nas jest obecne, przy czym ja ostatnio też już dużo mniej tych rekrutacji prowadzę.
Natomiast swego czasu, jak tego dużo więcej robiłem, to jednym z etapów nas rekrutacji była praca praktyczna, czyli Okej. dostawało się case'y, dostawało się dostęp do danych, no i było przygotowanie w domu i później umawialiśmy się, żeby to omówić. I jednym z takich studiów w przypadku to jeszcze był Universal Analytics, czyli poprzednia wersja Google Analytics, Okej. gdzie był raport w sekcji technologia, który pokazywał performance serwisu ze względu na typy urządzeń, czyli na desktop, mobile i tablet. No i pytanie biznesowe było, czy case taki biznesowy był, mając dostępne te dane, wybierając okres tam 2 miesięcy, klient zastanawia się, e-commerce zastanawia się nad wdrożeniem aplikacji mobilnej. Dysponując tymi danymi i całym analyticsem, bo to był dostęp do całego analyticsa, przygotuj Okej. case study, które zarekomenduje, czy idziemy w tą aplikację, czy nie. Okej. Zadaj jakiekolwiek pytania, jakby chcesz. Okej. I teraz najczęściej, i to był, jakby tego mi brakowało, albo to było takie niepozytywne podejście do tematu, ktoś patrzył na ten raport bez dodawania segmentów, bez zadania pytania o marżę. W tym raporcie był tablet, mobile, desktop i był współczynnik konwersji powiedzmy na poziomie 2% dla desktopu i na poziomie 0,75% dla mobila. I pierwsza jakby bez analizy było proste pytanie, była szybka odpowiedź. Inwestujemy w aplikację mobilną, dlatego że ponad dwukrotnie mamy niższy współczynnik konwersji dla mobila niż dla desktopu. I to jest jakby złe, skrót. A dobre rozwiązanie to jest takie, że osoba pyta o marżę, patrzy jaki jest udział desktopu i mobila w całości ruchu. Tam wychodziło, że ten mobile, tak jak na dzisiejsze standardy, on mają bardzo mało, bo 30%. Było pytanie o marżę. Oczywiście jest dużo większa liczba transakcji desktopu, natomiast pytanie, czy jak weźmiemy marżę i założymy, że współczynnik konwersji na mobilu, to raczej nie jest możliwe, żeby się zrównał z desktopem, ale że urośnie powiedzmy, nie wiem, 2 razy. Biorąc pod uwagę ten ruch, który mamy i udział tego mobila, czy to się zepnie. I tam akurat w tym zadaniu było, że inwestycja w poprawę tego serwisu to jest 20 000 złotych i było pytanie, ile czasu będzie się to zwracało i czy zarekomendujesz wejście w tą zmianę. No i tam wychodziło, jak ktoś zadał pytania, popatrzył, no bo oczywiście z jednym z elementów sprawdzenia jest tak, że dzisiaj jest 30%, ale robisz trend Tak. i patrzysz, czy to rośnie, czy nie. Akurat tam nie rosło, także w ogóle argument tego, że dzisiaj jest 30%, ale jutro będzie 70%, no to te dane tego nie potwierdzały, nie? Czyli dla mnie poprawne takie rozwiązanie takiego case'a to jest jakby zastanowienie się, co biznes będzie miał z tego, że my zarekomendujemy jakąś zmianę i poparcie tego w danych historycznych. Natomiast mówię, bardzo często był skrót. Patrzę na dane, prosta metryka jedna, bez kontekstu biorę, mobile jest ponad 2 razy słabszy, tak, inwestujemy, bo będzie lepiej. Czyli basic, takie przygotowanie, no pojawiło się co? Obrót, marża, czyli jakby znajomość tych podstawowych rzeczy, jakby próbuję zrobić takie podsumowanie. No i znów ten motyw tej ciekawości, tak? On jest bardzo ważny, też uważam z tej perspektywy. Jakbyśmy, Mariusz, przez chwilę się zatrzymali na najczęstszych błędach w ogóle na rynku, które Twoim zdaniem popełniają analitycy. Może takie 2-3 podstawowe, żeby też to miało szansę zostać w głowach odbiorców. Pierwsze zdecydowanie to jest to, co mówię, nie? Czyli jak proces analizy danych to są dane, analiza, wnioski, rekomendacje, to najczęściej są dane i od razu ktoś stawia rekomendacje. I z mojego doświadczenia jest tak, że jak ktoś ma więcej doświadczenia w SEO, czyli na przykład proszę go o ocenę marketingu mix, to on jakby patrzy na dane, nie posegmentuje, nie popatrzy na trendy i tak dalej, tylko mówi, no tu trzeba wyjść bardziej na długi ogon i tak dalej, nie? Czyli w tym skracaniu, bo generalnie analiza raczej ukróci to skracanie pod kątem tego, jakie mamy doświadczenie, czyli to jest pierwszy błąd, a drugi błąd to często zbyt takie proste zaufanie tym danym, które mamy, to znaczy to jest tak, że analizuj, ufaj, ale kontroluj. Nie? Czyli taki common sense, można powiedzieć. Czyli Dokładnie. mnie zaciekawiło te rzeczy, które ty powiedziałeś, no bo gdzieś tam jestem blisko tych tematów.
ale jest ciekawy wątek właśnie, czy ktoś bo to jest kolejne pytanie i ono zawsze mnie ciekawi. Nie? Bo jakbyśmy wzięli sobie, no powiedzmy mamy X analityków, analityczek na rynku, jakbyśmy spróbowali powiedzieć naszym odbiorcom, co odróżnia właśnie takiego super analityka, oczywiście twoim zdaniem, tak? No siedzisz ty w tym temacie już bardzo długo, od przeciętnego. Mhm. Troszkę drążyliśmy ten temat, ale jakby chcę to mocno podkreślić, żeby to w głowach zostało. Zdecydowanie jak dla mnie to jest jakby kwestionowanie, jakby ta Okej. ciekawość, z której wynika kwestionowanie takiego status quo. To trochę jak podałem przykład z tą analizą tych CPC. Mhm. No tak jest, tak pokazują dane, tak jest, nie? Ale dlaczego tak jest? Z czego to wynika? Czy to jest tak się zmieniło teraz, czy nie? Mhm. Może jakby inne źródła poza digitalem o tym mówią. Mhm. Nie wiem, Okej. dla przykładu jakieś regulacje się zmieniły i tak dalej. Czyli jakby zdecydowanie ta ciekawość Mhm. i takie umiejętność rozkładania na czynniki pierwsze, przy czym to jest ten proces, o którym mówiłem, nie? Proces myślowy. Mhm. Tak, że idziemy od ogółu do szczegółu i jak odpowiednio głęboko pokopiemy, no to rzeczywiście te wnioski się rysują wręcz same. Nie? Okej. Tylko trzeba spojrzeć na to, patrzysz na dane i patrzysz jakby na biznes, z czego te dane wynikają. Jak odpowiednio zejdziesz na niski poziom takiej szczegółowości, no to po prostu aż same się rysują. Dla przykładu z tymi kreacjami, że kobiety lepiej działają na kreacjach, oczywiście to wymyślam, bo to nie jest ogólnik, lepiej działają na kreacjach niż mężczyźni w danej grupie docelowej. Nie? I od razu jest odpowiedź prosta, co w następnych kampaniach trzeba robić, albo przynajmniej do tego, żeby przetestować, zanim to zrobimy. Czyli krótko mówiąc właśnie to niech to wybrzmi, że to jest chyba generalna zasada, że właśnie to zdrowy rozsądek, szukanie tych korelacji pomiędzy pozornie niepowiązanymi rzeczami, dobrze myślę, Mariusz, tak jak próbuję to podsumować. I też taka odwaga cywilna, bo mówię, no też pracowałem w dużych firmach i rzeczywiście tak jak sobie myślę o osobach, które w moim mniemaniu były dobre w tym, co robiły, to one miały odwagę cywilną, żeby właśnie bronić to, co powiedziałeś, swoich racji, ale rzeczywiście ta obrona wynikała z tego procesu myślowego, który przeprowadziły czy przeprowadzili na poszczególnych case'ach, tak? No bo były omawiane. No mega ciekawy temat, ten proces myślowy i ja generalnie obserwuję, że no bo wykonanie procesu myślowego wiąże się z tym, że trzeba mieć trochę cierpliwości, żeby tą analizę wykonać. Więc to jest ważne i ta umiejętność skupienia się przez chwilę, co w kontekście szybkiego internetu i tych krótkich form wideo widzę zaczyna być dużym problemem u osób, które jakby wyrastały no już w tej domenie. My, stawiam tezę, Mariusz, pamiętamy jako może troszkę bardziej doświadczeni czasy, kiedy się tylko czytało, nie było tych krótkich form wideo, nie było jeszcze Netflixa i to fajnie jest obserwować tą transformację przez ostatnie lata. Okej. Jakby chciałem na chwilę jeszcze wrócić, Mariusz, do tego tematu, jakby spróbować wydestylować, lubię to słowo ostatnio używać, że wydestylować to, że znów wchodzę w buty w takiej osoby, która sobie posłuchała, zainspirowaliśmy ją do tego, to jakbyś miał jej powiedzieć takie pierwsze 3 kroki, no bo powiedzmy, że wie co to marża, ma te podstawy biznesowe, potrafi robić analizę, zajmowała się tą tematyką, lubi to, ma cierpliwość i takie, no nie wiem, 2-3 kroki, które ty byś rekomendował, żeby spróbować skręcić i jeszcze ma pociąg nazwijmy to do e-commerce, tak? Że czuje, że chciałby się w tym świecie znaleźć, to takie 2-3 kroki, które ty byś rekomendował, żeby podjąć. To jest ciężki temat, bo ja miałem mnóstwo rozmów. To jest bardzo ciężkie, nie? Bo zwłaszcza, że tak mógłbym powiedzieć, że kiedyś analityka była prosta, bo był analityk internetowy, który ogarniał wszystko. Dzisiaj analityk internetowy jest data engineerem, jest data scientistem, jest project managerem
jest. No, Tak. czy generalnie jakby rozumiesz, o co chodzi, nie? Że, Tak. że generalnie myślę, że to nie tylko w analityce internetowej, ale w Rośnie różne technologicznym kapelusze. świecie. Po prostu. Tak, że rzeczywiście jakby w każdym zawodzie gdzieś to, tak jak kiedyś był jakby człowiek marketing specialist, dzisiaj jest PC specialist, SEO specialist, marketing automation specialist i tak dalej specialist, nie? W ramach marketingu. W analityce podobnie, bo jakby ten świat się staje tak jakby skomplikowany, że nie da się być jakby człowiekiem orkiestrą od wszystkiego. Także trochę odpowiedź na to pytanie twoje, czyli 3 pierwsze kroki, zależy od tego, w którym kierunku. Natomiast jeżeli mówimy o takim kompletnym analityku, którym mówiłem, że ma kompetencje analityczne, rozumie biznes i technologię, no to zastanowiłbym się, jak w każdym z tych elementów u mnie to wygląda i zaczął nadrabiać ten, w którym brakuje. Najczęściej, tak jak mówisz, ktoś rozumie e-commerce, marże, jak to funkcjonuje i ma zmysł analityczny, no to trzeba technologię nadrobić. I pierwsze kroki w technologii, no to by było learning by doing, czyli mam jakieś szkolenie, najlepiej, które jest nastawione na praktykę, i sam to praktykuję, wdrażam, stawiam serwis, jakieś wdrożenie i tak dalej, a później jak już te dane zdobędę, albo mam nawet są otwarte zestawy danych, no to w kontekście analityki no staram się je analizować i próbuję jakieś rekomendacje stawiać. Idealnie, jeżeli jest kurs, który jest nastawiony rzeczywiście na praktykę. I jest jakiś mentor, który pozwoli jakby oceni te twoje rekomendacje. No oczywiście, no pewnie dodałbym od siebie, no znów mówię, że wszystkie te dobre osoby, które, no mówię, gdzieś tam, wiadomo, każda ocena jest subiektywna, to są osoby, które czytają, które słuchają, które próbują. To wszystko się zawiera w tym, co powiedziałeś, tej ciekawości, czyli to jest ten ciąg, ja mówię, na bramkę. Kiedyś piłkę nożną trenowałem i lubię to porównanie, ale faktycznie to jest uniwersalne i dotyczy nie tylko analityczki czy analityka. Mariusz, skąd ty bierzesz inspirację? Jeszcze trochę, bo to jest jakby mój taki prywatny konik. Wiadomo, że biznes to jest maraton, prowadzisz firmę, masz różne aktywności. Skąd czerpiesz inspirację i moc do działania? Bo to mnie, jakbyś mógł tutaj takie rekomendacje sprzedać naszym odbiorcom, być może ktoś będzie chciał skorzystać. Muszę zacząć od tego, że ja generalnie jestem urodzonym analitykiem, natomiast w toku rozwoju organizacji stałem się bardziej przedsiębiorcą niż analitykiem, w związku z tym, że jestem założycielem i prowadzę firmę, więc sercem jestem w analityce internetowej, rozumem jestem przedsiębiorcą, który prowadzi i rozwija firmę. W kontekście serca, no to nigdy nie potrzebowałem jakby motywacji, bo już zaczynając od studiów, później jakby w zasadzie od razu praktycznie po studiach założyliśmy Conversion, więc ja zawsze robiłem to, co lubię. Ja jakby zawsze robiłem odkrywać. Swoją drogą w ogóle mój topowy talent w Galupie, no to jest learner, czyli uczyć się, odkrywać jakby nowe rzeczy, a z danych jakby najwięcej można się uczyć i odkrywać. Jeżeli chodzi o to teraz skąd czerpię inspirację i motywację, no to prowadząc firmę, no to jakby pojawiają się wyzwania różne, przeróżne. I teraz w kontekście tych wyzwań, jak mam jakieś wyzwanie, to się skupiam na tym wyzwaniu i znowu uczę się, szukam materiałów. Dla przykładu teraz, chociaż mamy wypracowaną buyer personę w firmie, no to zwróciłem uwagę, że w pewnych elementach marketingu ja nie do końca wiem, co się dzieje w procesie decyzyjnym. No to porozmawiałem ze znajomymi, poradzili mi książkę, zacząłem czytać tę książkę, jestem teraz na końcu. No i jak już tą książkę będę miał przeczytaną, to zacznę tą wiedzę wdrażać w praktyce. Także tak jakbym miał powiedzieć, co mnie najbardziej motywuje, to motywują mnie efekty tego, co jakby wyszło rzeczywiście z rozłożenia problemu na czynniki pierwsze, rozwiązałem gdzieś tam na dole jakiś element i jak widzę, że to działa, to rozwiązanie, to chyba takie dla mnie to jest najbardziej motywujące. Jak widzę, że coś, co zrobiłem, faktycznie funkcjonuje.
Ktoś, kto chciałby zgłębić te tematy analityczne, to są jakieś miejsca, które ty byś rekomendował, żeby odwiedziła? Czy to właśnie podcasty, czy może jakieś blogi ciekawe? Wiem, że wy prowadzicie jako Conversion, więc nie chcę ci zabierać tego miejsca tutaj, ale tak, więc ciekawe materiały publikujecie, ale może jeszcze jakieś rzeczy. Tak, wydaje mi się, że chyba najlepiej będzie, no bo tak jak mówię, ja z tego tematu merytorycznej analityki internetowej myślę, że tak mocniej wyszedłem pewnie już z 5 lat temu. Natomiast mam spis takich źródeł, które my wykorzystujemy w takim dzieleniu się wiedzą. W ogóle w firmie mamy takie procesy, mamy takie spotkania, nazywamy to wewnętrznie WAF i to jest skrót od Web Analytics Wednesday, gdzie w środę mamy 1,5 godziny, gdzie ktoś przygotowuje jakiś temat i dzieli się wiedzą i jakby opowiada i mamy spis takich źródeł. I chyba najlepiej będzie, jeżeli ja ci ten spis podrzucę i jak będziesz publikował ten materiał, to będzie w opisie po prostu pod filmem. Ze swojej strony oczywiście zachęcam do subskrypcji naszego kanału na YouTubie, plus obserwowania, zapisania się do newslettera, bo to jest... Wydaje mi się, że w Polsce na temat analityki internetowej w ogóle nasz blog to jest drugie albo trzecie źródło w ogóle, które w języku polskim na ten temat powstało. Może nie bez kozery, Mariusz, oczywiście cię zaprosiłem, bo jak myślę o analityce internetowej, to też jesteś jedną z pierwszych osób, o których, jak nie pierwszą, o której myślę. Ja dodam od siebie, że Mariusz jest aktywny w social mediach, więc na LinkedInie też dużo ciekawych rzeczy. Ja uważam, że Mariusz, warto wspomnieć o twojej grupie Analytics Lab, tak? Jakbyś może 2 słowa powiedział, bo osoby spoza branży, że chciałby troszkę wniknąć i zobaczyć, o czym, jakie mięso się tam pojawia, to uważam jest dobre miejsce. Jakbyś 2 słowa o tym powiedział o projekcie. Tak, więc to mniej więcej 2 lata temu stworzyłem grupę na LinkedInie Analytics Lab. Wcześniej powstał kanał o tej samej nazwie. To było w czasach, kiedy jeszcze bardziej byłem w tych tematach operacyjnych i stwierdziłem, że w polskim internecie jakby nie ma takiej przestrzeni, żeby merytorycznie rozmawiać właśnie o tych tematach. I rzeczywiście grupa na LinkedInie, ja teraz co prawda mniej ją moderuję, ale bardzo mnie cieszy, że jeżeli ktoś ma jakiś problem taki analityczny, to wrzuca i tak naprawdę i na tym mi trochę zależało tworzyć, że inni z tej grupy po prostu pomagają mu rozwiązywać, rozwiązywać ten problem. Także zachęcam na moim profilu na LinkedInie, tam w opisie o mnie są linki do tej grupy i zachęcam do tego, żeby dołączyć i zadawać pytania, a jeżeli jesteśmy w stanie, to pomagać innym też rozwiązywać ich jakieś case'y. Okej, myślę, że mam nadzieję, że nie zarzuciliśmy naszych odbiorców zbyt dużą ilością żargonu e-commerce'owego. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to po prostu piszcie do nas. Mariusz, kończy nam się czas. Założyłem, że zmieścimy się w 45 minut. Patrzę na termin, mamy 42. A propos tego konsumowania czasu, o którym materiałów wideo, o których wspomniałem, 45 minut to jak na obecne czasy to długi materiał. Jakbyś miał jedno takie zdanie kończące właśnie dla tych naszych odbiorców powiedzieć, dlaczego w ogóle warto do tej analityki wejść. Myślę, że taki cytat, on jest bardzo popularny, nie pamiętam autora, który mówi, że nie wiem czy dobrze go zacytuję, ale że opinia nie oparta na danych jest tylko opinią. Tak. Też to jest bardzo fajne. Ja jakby w życiu też prywatnym często wymieniam się. Ja to nawet mówię nie opinia, tylko strasznie mi to zapadło w pamięci, że są to hipotezy. Tak? Hipotezy, tylko często myślę o takich sytuacjach, gdzie te hipotezy nie są poparte żadnymi, że tak powiem, danymi empirycznymi, czyli rzeczywiście typowa opinia. Myślę, że to jest dobre rozszerzenie rzeczywiście, że hipoteza nie oparta na danych jest tylko opinią. Tak, właśnie tak mi teraz przyszło do głowy, bo to jest często się z tym spotykam. Mariusz, bardzo Ci dziękuję. Słuchajcie, jeżeli odcinek Wam się podobał, zasubskrybujcie
kanał, który akurat, w którym dotrzemy do Was, czy to będzie podcast, czy YouTube. Zapraszamy. Będziemy na pewno zapraszać osoby, które mają wieloletnie doświadczenie i będziemy kroić te materiały w taki sposób, aby one służyły właśnie tym osobom, które chciałoby wejść do świata e-commerce albo przyspieszyć, bo są na początku. Mariusz, serdecznie Ci dziękuję za Twój czas i do zobaczenia. Ja również dziękuję za rozmowę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.